Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przerobić koszulę męską na bluzkę damską. Już coś takiego robiłam w poprzednim odcinku. Dzisiaj będzie o tyle inaczej, że chciałabym Wam pokazać, jak można to bardzo fajnie i łatwo zrobić przy pomocy wykroju na bluzkę damską. Będę korzystała z wykroju z gazety Burda Szycie krok po kroku. W opisie dokładnie Wam napiszę, który numer, jaki model, wszystkie informacje, które są niezbędne. To nie jest żaden sponsoring, po prostu korzystam z czyjejś pracy i w opisie znajdziecie właśnie informacje, z czego korzystam. Tutaj mam koszulę, nad którą będziemy pracowali. Oraz wykrój, który sobie już wcześniej zrobiłam, przygotowałam. Napiszcie proszę w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobiła taki odcinek, w którym pokażę, jak się robi wykroje. Myślę, że nie jest to potrzebne, no bo to jest bardzo proste. No niemniej, gdybyście chcieli, to wrzućcie takie info w komentarzach. I jeszcze zanim pójdziemy dalej, to chciałabym Was prosić o zasubskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu będziecie dostawali informacje, jak pojawi się nowy film, bo niestety nie mam aż tak dużo czasu, jakbym chciała na nagrywanie tych filmów i filmy pojawiają się nieregularnie. W związku z czym, jak zasubskrybujecie, to będziecie dostawali informacje, że jest nowy film. Dziękuję i zapraszam na odcinek. Na początek odpruję kieszonkę, bo nie jest mi potrzebna. Wyprułam kieszeń, teraz wetnę rękawy. Teraz zapnę sobie koszulę w ten sposób. I odrysuję przód. Jak widzicie, ta koszula nie miała równych boków, ale tym zajmę się później. Na razie tak to zostawiam. Złożyłam te rękawy prawą do prawej i teraz wytnę z tego swoje rękawy. Mam już skrojone wszystkie części, idę szyć.
Tę bluzkę uszyję na maszynie wieloczynnościowej, żeby Wam pokazać, że naprawdę nie potrzeba zaawansowanej technologii, żeby tworzyć własne ubrania. To, co zrobię teraz, to po prostu zabezpieczę wszystkie krawędzie ściegiem zygzakowym na maszynie wieloczynnościowej, czyli wszystkie tutaj. To i to. Nie będę tego pokazywała, bo myślę, że to jest taka prosta czynność i tak byście ten film przewinęli. Tak jak powiedziałam, zabezpieczyłam krawędzie. Teraz wytnę sobie obłożenia do tych wszystkich części. Tylko ponieważ już mi nie wystarczy tkaniny właśnie z tej koszuli, to wezmę sobie inną tkaninę. Będzie to dobrze wyglądało. Teraz poszywam sobie te wszystkie kawałki i będę je przyszywała do góry bluzki, do dekoltu. Zrobiłam już sobie obłożenie i go rozprasowałam. I to, co zrobię teraz, to tak. To jest tył, który ułożyłam sobie lewą stroną do góry. Tutaj mam rękaw. I sobie to pospinam, żeby mi się łatwiej zszywało. A obłożenie przyszyję prawa do prawej później, jak to będzie już poszywane. O. Doszyłam rękawy i rozprasowałam szwy, bo to jest ten moment, kiedy trzeba to zrobić, bo później nie będzie możliwości. Oraz doszyłam odszycie dekoltu. To, co zrobię teraz, to zszyję boki i rękawy. Dół jest nierówny, więc go wyrównam. Tutaj u góry przyszyję ściegiem prostym, czyli odstępnuję i poniżej zrobię kolejny szef i wtedy będę mogła wciągnąć tutaj w górę gumkę. Bluzka jest już gotowa. Zrobiłam tu u góry taki tunel, czyli zrobiłam te dwa szwy, o których wcześniej mówiłam i wprowadziłam gumkę. Wykończyłam dół. Tak jak widzicie, jest uszyte na maszynie wieloczynnościowej. Oraz wykończyłam rękawy. Po prostu podwinęłam.
Jak widzicie, wcale nie potrzeba skomplikowanych maszyn, żeby sobie szyć ubrania. Myślę, że to udowodniłam w dzisiejszym nagraniu. Także zachęcam Was do kreowania własnych ubrań. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki.